bum, bum, moi drodzy, to jest kolejny odcinek Kanga No Comments, a my dzisiaj jesteśmy w specjalnym miejscu. Łukasz, gdzie jesteśmy? No, jesteśmy na Banking Forum, to jest chyba najważniejsze wydarzenie bankowe w Polsce. 2 razy w roku się odbywa, sama śmietanka, zarządy, reprezentanci największych instytucji, czyli ci ludzie, z którymi właśnie chcemy rozmawiać. Tak jest, największych instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. No i moi drodzy, chodźcie, zobaczycie, jak wygląda ta impreza. Kamil idzie za nami, bo się boi, że się wywróci po schodach. A o czym będziemy mówić w tym odcinku? No, dzisiaj o Mice będziemy mówili, która została właśnie zatwierdzona. O czym jeszcze? O Travel Rules i być może pogadamy trochę o atakach hakerskich, jakie mają miejsce w świecie krypto, no bo trochę ostatnio się działo, ale moi drodzy, zobaczcie, powoli wchodzimy coraz wyżej, coraz wyżej. Nie wiem, czy wiecie, ale to nie jest tak, że tutaj jesteśmy mile widziani, chociaż jest coraz cieplej, ale chcemy pokazać kilka takich szczególików, które kują naszych współprelegentów właśnie na tym wydarzeniu. Chodźcie, zobaczymy. Tu widzimy logo PKO BP, bardzo ważny polski bank. Tutaj Banking Forum, ale moi drodzy, o tutaj. Gdybyśmy na chwilę tylko mogli przeprosić, bo tutaj nagrywamy. O. I to jest to, co widzą wszyscy, którzy wchodzą na to wydarzenie. Tak, i nie zawsze robi się tutaj taka pusta przestrzeń. Teraz akurat udało nam się złapać chwilę, ale czekamy, aż paru prezesów banku stanie i będziemy mogli zrobić mi zdjęcie. Tak jest. No i teraz, moi drodzy, podejdziemy do naszego stoiska i zobaczcie, kto będzie przy stoliku. Idziemy do naszego stolika. O, tutaj jest nasze grono specjalistów. Uśmiechnijcie się proszę do kamery. Tak jest, to tutaj właśnie dumnie reprezentujemy Kangę. No i co? Zaraz widzimy się na kolejnym cięciu, gdzie będziemy z Łukaszem dyskutować o tym, co się właśnie wydarzyło. Pam, param, pam, pam. Teraz ciąg dalszy tego, co przed chwilą było. Jesteśmy na forum bankowym, ale zanim powiemy, co takiego się co tutaj się dzieje, to chciałbym z Łukaszem porozmawiać o atakach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dni w Polsce. Tak, mamy ataki DDoS, bardzo intensywne, wiele instytucji finansowych przez wiele godzin. Nawet nie wiem, czy przez ponad dzień kilka banków nie zostało, no powiedzmy, stało się niedostępnych. Platformy ich elektroniczne czy internetowe, transakcyjne przestały działać. Kanga również padła przez chwilę, byliśmy atakowani i cały czas jesteśmy, ale przez chwilę mieliśmy bardzo krótkie problemy, udało nam się je opanować. Dziękuję, tutaj tylko powiem od razu, dziękuję całemu zespołowi za bardzo szybką reakcję i profesjonalne działanie. Wykazaliśmy się chyba najszybszym działaniem, a ataki były i cały czas są dosyć intensywne. Już w tej chwili nie są odczuwane przez żadnego użytkownika Kangi. Tak jest. Ja dodam, że teraz, kiedy to nagrywamy, mamy piątek, godzinę 15. Jakby pojawił się komunikat o tym, że strona PZU padła. Wczoraj kilka banków, które działają na terenie Polski, również nie działało, no bo właśnie mieliśmy do czynienia z atakiem DDoS. Tutaj, Łukasz, gdybyś mógł wyjaśnić takie krowie na rowie, co to jest ten DDoS? Tak, no okej, spróbuję. Atak DDoS jest taką rozbudowaną wersją ataku DOS. Najpierw powiem, czym jest DOS. DOS to jest Denial of Service, czyli odmówienie działania, tak byśmy powiedzieli. Generalnie chodziło o to, żeby wysłać tak dużą ilość zapytań do serwera, żeby on przestał działać. Oczywiście jak wysyłamy to z jednego miejsca, to jest to bardzo łatwo zablokować, bo wystarczy powiedzieć tego użytkownika, czy ten adres IP blokujemy i jest wszystko ok. No, więc wtedy została wymyślona rozbudowana wersja DOS-u, czyli DDoS. DDoS, czyli Distributed Denial of Service, czyli taka sytuacja, w której nie z jednego miejsca jest wysyłanych dużo zapytań do serwisu, ale z bardzo wielu i tu mówimy mówiąc wielu, to skąd te miejsca się biorą, to są najczęściej całe takie systemy zainfekowanych komputerów. Mówimy tutaj o setkach tysięcy, a nawet czasami milionach komputerów.
i nieświadomych użytkowników, których ich sprzęt bierze udział w takim ataku. No właśnie, czy to oznacza, że jeżeli ja mam komputer, nie wiem, z Windowsem albo coś takiego, to mogę mieć zainstalowany program, który ściągnął mi się kiedyś, bo byłem na nieodpowiedniej stronie i ten program nie wyrządza mi osobiście żadnej szkody, ale kiedy przychodzi taki plan ataku DDoS, to ktoś po prostu wciska guzik i miliony komputerów na całym świecie po prostu atakuje określony adres. To jest dosyć proste do wyobrażenia. Jeżeli mamy 1 000 000 komputerów w takim bocie, to wystarczy, że że każdy z komputerów będzie robił raz na 10 sekund próbę odczytania strony, co jest całkiem normalną czynnością. No i wtedy się okazuje, że że raz na 10 sekund, no to mamy 100 000 odczytów na sekundę przy milionie komputerów, 100 000 odczytań strony na sekundę, a to jest stosunkowo dużo. Jeżeli teraz odpowiednio to przemnożymy, jeszcze przeskalujemy, to się może okazać, że mamy takich odwołań, możemy mieć kilka milionów na sekundę, no i to żaden komputer taki pojedynczy nie jest w stanie unieść, to musi być odpowiednia infrastruktura, ale na szczęście my jako Kanga używamy odpowiedniej infrastruktury i jesteśmy w stanie być odpornymi na tego typu ataki. Nie możemy powiedzieć, jaka to jest infrastruktura, nie możemy mówić, jak to wszystko działa, bo to już jest zdradzanie pewnego szczegółu takiego wewnętrznego. Ważne jest to, że w tej chwili, mimo prób, które widzimy cały czas. No bo właśnie, to trzeba jasno powiedzieć, że te próby są podejmowane w tej chwili cały czas, tak. Ale tutaj jakoś dajemy radę. Jeżeli ogląda nas ktoś z banku albo ze strony ubezpieczyciela, bo wiemy, że Wy wszyscy dzisiaj macie problemy, dajcie nam znać, pomożemy Wam to ogarnąć. Chyba że tutaj właśnie w tym gronie jeszcze podejdziemy i się pochwalimy. Co jest celem ataku DDoS? Po prostu zatrzymanie działania usługi, wywołanie jakiegoś poczucia niepokoju, niepewności, no i takiego strachu, że jednak dana instytucja czy dana firma nie działa poprawnie, nie jest bezpieczna. No, jeżeli jakiś taki DDoS wywołuje efekt, że przez godzinę czy przez półtorej nie ma dostępu do serwisu, no to powiedzmy, to nie jest nic strasznego. Czasami po prostu potrzeba trochę czasu, żeby zbudować te wszystkie systemy, które będą nas broniły, ale jeżeli mówimy tutaj o wielogodzinnym, na przykład nie wiem, przez cały dzień albo przez dłuższy okres czasu nie działa system, no to faktycznie możemy mówić o poważnym takim uszczerbku w reputacji danego serwisu. Dodam, że dostaliśmy bardzo wiele maili, gdzie mieliśmy podane kwoty, które musimy zapłacić i adresy, gdzie mamy wysłać środki, żeby ten atak został przerwany. I spodziewamy się, że autorem każdego z tych maili na pewno nie był twórca tego ataku, a może jeden z nich. Natomiast to jest właśnie charakterystyka też ataków DDoS, że jeżeli widzimy, że jakaś strona została zaatakowana i chcielibyśmy właścicieli tej strony oszukać, to możemy wysłać maila z żądaniem okupu i ten właściciel może w obawie przed tym, że ten atak nie będzie przerwany, po prostu wysłać fałszywemu terroryście środki. Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki człowiek Szymon Majewski, on prowadził swój talk show i była jakaś taka sytuacja, że jeden z holenderskich serwisów, chyba jeden z holenderskich urzędów w ogóle napisał coś negatywnego a propos Polaków i Szymon Majewski podczas wieczornego talk show powiedział: wszyscy, którzy mnie teraz oglądacie, proszę wejdźcie na tą stronę, zrobimy taki naturalny DDoS i tak się stało. Strona padła tam na kilka minut. To było bardzo ciekawe. A druga rzecz, pamiętam jak wiele lat temu gdzieś tam pracowałem w innym obszarze i też doświadczyłem atak DDoS. To był rok 2011. Wtedy ci terroryści przetłumaczyli z cyrylicy translatorem wiadomość na język angielski, ale translator nie do końca wszystko tłumaczył. Czasami była cyrylica, a czasami był tekst po angielsku. I zgadnij, w jaki sposób oczekiwali, że zostanie wpłacony okup. Bitcoinem? Nie. Western Union. Western Union. Więc czyli nie kryptowaluty? Nie. Western Union i wtedy to jeszcze jakoś tak było, że my mieliśmy podać punkt, w którym ta gotówka będzie odebrana i to było gdzieś na granicy rosyjsko-chińskiej. Oczywiście nigdy terrorystom się nie płaci, trzeba było to po prostu przetrwać, takie ciekawe doświadczenia. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o DDoS-a, chyba że chciałbyś coś dodać jeszcze, Łukasz. Nie, to wszystko. Jesteśmy na forum bankowym. Forum zbiegło nam się z jednym ważnym wydarzeniem. Oto wczoraj w
w Parlamencie Europejskim przegłosowano pewne rozporządzenie. Dzisiaj chyba była jeszcze jakaś dogrywka a propos nowych przepisów. O czym mówimy? Mówimy o MiCE, MajCE, Majka, różne nazwy, generalnie próba uregulowania kryptowalut na poziomie prawa Unii Europejskiej. Dodajmy, że próba mająca swoje i pozytywne elementy, i też negatywne, ale generalnie jest to regulacja, która wprowadza troszeczkę porządku do naszego świata. Tak, przy czym tak jak zwykle bywa w tego typu sytuacjach, ta regulacja jest po prostu bardzo często, widać, że wymyślił ją ktoś, kto z kryptowalutami nie do końca miał wspólnego. Taką regulacją, która pojawia się albo bezpośrednio w Majce, albo w przepisach okołomajkowych, jeżeli tak możemy powiedzieć, będzie wymóg weryfikacji adresów na portfelach blockchainowych. Tak, jeszcze nie wiemy, w jaki sposób to zostanie wdrożone, jak to będzie wyglądało wykonawczo, natomiast pewien pomysł pojawił się w głowach urzędników, że każdy adres, na który jest dokonywana wypłata z giełdy na przykład, musi być adresem zweryfikowanym, czyli ja wcześniej muszę ten adres gdzieś, jeżeli chcę wypłacić na swój portfel, muszę go gdzieś zarejestrować, zweryfikować, tak żeby urząd wiedział, że ten adres to jest mój adres i jakakolwiek wpłata wpłynie na ten adres, to są to moje środki albo pieniądze wysłane do mnie. No właśnie i to będzie oznaczało, że giełda kryptowalut będzie zobligowana do tego, żeby porównywać. Jeżeli ja jestem użytkownikiem na przykład Kangi i będę chciał wypłacić na swój prywatny portfel jakieś środki, to Kanga będzie musiała porównać, czy w tej powszechnej, globalnej bazie, która w jakiś sposób chyba będzie udostępniana, nie wiem jak to będzie wyglądało, czy ten adres, na który wypłacamy, jest przypisany do mnie, czy do kogoś innego. Tak, to się okaże, jak to będzie, natomiast faktycznie takie przepisy gdzieś tam się pojawiają. Pomysł jest, znaczy rozumiem ideę pomysłu, możliwości wdrożenia tego pomysłu oceniam raczej jako niskie, choć no oczywiście mogę się zdziwić i się może okazać, że coś takiego zostanie wdrożone. Mam takie przeczucie, że to nie będzie szybko. To jest rozporządzenie, które musi być stosowane w państwach Unii Europejskiej maksymalnie po 18 miesiącach. Tak? Taki to jest czas. Majka jest szersza. Majka dużo traktuje na temat tokenizacji i w Majce właśnie pojawia się, jest dużo tokenizacji i bankom zostało nadane prawo, że banki będą mogły tokenizować. Taka jest nasza wiedza. Jeżeli mówimy coś, co nie jest ścisłe pod kątem prawnym, musicie nam to wybaczyć, ale właśnie okazuje się, że banki będą mogły tokenizować bez starania się o jakieś dodatkowe zezwolenia. I to jest ciekawe. To jest pewien dosyć taki istotny plus, szczególnie w kontekście tego tematu, który był tematem przewodnim Twojego wystąpienia tutaj na forum bankowym. No może powiedz coś o tym ważnym raporcie, który Citibank stworzył i pod którym się podpisał. Tak jest. Mam tutaj wydrukowany ten raport. On ma prawie 200 stron. Jest dużo obrazków, dużo tekstu i jasno trzeba powiedzieć, że to jest dobrze napisany raport. Może nie ze wszystkim się zgadzamy tutaj, nawet mógłbym powiedzieć, że z istotną częścią rzeczy możemy się nie zgadzać ideowo, ale jest to dobrze napisany raport i uwaga, ten raport został napisany przez dwa środowiska. Powiedz Łukasz, jakie? Tak, z jednej strony oczywiście mamy środowisko bankowe, ubezpieczeniowe, podejrzewam, że również też, czyli ten klasyczny biznes, który jak zwykle pisze tego typu raporty, ale oprócz tych osób pojawia się całkiem liczne grono bardzo zacnych przedstawicieli świata kryptowalut, założyciela projektu Algorand, Silvio Micali, tak, założyciela projektu Polygon na przykład, Ryan Wyatt, tak, i paru jeszcze innych bardzo istotnych osób. Jest też człowiek, który jest zaangażowany w projekt Zcash, który jest generalnie takim projektem przez niektórych uważany za podejrzany, no bo jest anonimowy. Natomiast został trochę inaczej tutaj podpisany, natomiast no właśnie, to jest chyba pierwszy tego typu dokument oficjalny wydany przez tak ważną organizację, jaką jest Citibank, Światowy Citibank, którego autorzy reprezentują dwie oddzielne substancje, i tą substancję kryptowalutową i substancję finansową. I tutaj już na samym początku tego raportu pada takie stwierdzenie, że do końca 2030 roku rynek tokenizacji
będzie wyceniany na kwotę 4 biliony dolarów. 4 biliony dolarów. Moi drodzy, to jest 4,12 zer. Gigantyczna, wielka kwota. Pokazaliśmy ten raport właśnie wczoraj tutaj na forum bankowym podczas prelekcji a propos tokenizacji. Tą prelekcję za kilka tygodni albo miesięcy będziecie mogli obejrzeć, bo organizatorzy na pewno ją ujawnią. No i jeżeli połączymy ten raport, treści z tego raportu z tym, że w Majce pojawia się przepis, który mówi, że banki, którym do tej pory nie zależało na tym, mogą tokenizować bez dodatkowych licencji, to oznacza, że coś się dzieje. Coś, czego jeszcze do końca nie rozumiemy. Nie wiem, czy do końca będzie to pozytywne, czy negatywne, ale faktycznie... Wkrótce się dowiemy. Wkrótce się dowiemy. Zresztą rzuciliśmy ze sceny tutaj takie zdanie do całego grona bankowego, że w 2025 roku tematem tego forum, na którym teraz jesteśmy, będzie właśnie tokenizacja. Tak. Łukasz, Gary Gensler. Tak, widziałeś dzisiaj wywiad. No, powiedz, co to jest. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, ten wywiad, przesłuchanie. Odbyło się parę dni temu. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe przesłuchanie. Gary Gensler, czyli przewodniczący SEC-u, był pod obstrzałem i tutaj nie zawaham się użyć naprawdę pod obstrzałem bardzo trudnych pytań zadawanych przez kongresmenów, przez ważnych ludzi w Stanach Zjednoczonych i oni po prostu, mówiąc kolokwialnie, grillowali go tak, że aż mu się ręce trzęsły i to dosłownie mu się ręce trzęsły. Wielokrotnie zadawane pytanie przez jednego z pytających, czy Ethereum jest papierem wartościowym, czy nie. Gary Gensler zaczyna odpowiadać, to wszystko, że przestrzeń tokenów jest bardzo... On mówi, nie chodzi mi o wszystkie tokeny. Ethereum, jest to papier wartościowy, czy nie? Gary próbuje jeszcze raz odpowiadać, dalej nie. W końcu jeden z pytających mówi, to jeżeli przewodniczący SEC-u nie wie, czy to jest... papier wartościowy, to po pierwsze, jak możemy mówić tutaj o przejrzystości przepisów i o przejrzystej sytuacji, a po drugie poinformował, że wniósł oficjalny, czy rozpoczął oficjalną procedurę odwołania Gary Genslera ze stanowiska i powołania nowej osoby, która będzie po prostu kompetentna i będzie umiała odpowiadać na pytania, które są podstawowym tematem działania SEC-u, bo SEC właśnie ma się tym zajmować. Ma mówić, to jest papier wartościowy, a to nie. I musi o tym mówić przed tym. Nie może być tak, że SEC po wielu latach interpretuje pewne historyczne regulacje i mówi, faktycznie Ethereum działało tutaj już kilka ładnych lat i my dzisiaj doszliśmy do wniosku, że to jednak był papier wartościowy, a zatem wszystkich, którzy zajmowali się jego obrotem, będziemy ścigać, no nie? Pytanie jest takie, czy Gary Gensler faktycznie był nieprecyzyjny w udzielaniu odpowiedzi, dlatego że miał wątpliwości, czy też miał świadomość tego, że SEC działał w sposób nieprecyzyjny i niszczący świat kryptowalut w ciągu ostatnich kilka miesięcy i być może działał z jakiegoś nakazu. No właśnie, ja muszę powiedzieć, nie mam pojęcia, nie rozumiem, dlaczego w taki sposób udzielał odpowiedzi. Jestem zdania, że coś tu jest naprawdę grubego, bo nie wierzę w to, że jest niekompetentny, nie wierzę, że naprawdę nie wie. Myślę, że to jest raczej kierunek taki celowego działania, o którym nie mógł powiedzieć. No właśnie, zobaczymy, co się takiego wydarzy. A teraz ja Was wszystkich oczywiście zapraszam do tego, żebyście subskrybowali, lajkowali, pisali komentarze na temat tego, o czym tutaj mówimy. My czytamy te komentarze, zależy nam, żeby słyszeć Wasz głos, no bo dzięki temu, że piszecie te komentarze, to po pierwsze my wiemy, co Wy myślicie, ale po drugie też zwiększacie zasięgi tego filmu, a zależy nam na tym, żeby dotrzeć z tą informacją, z wiedzą do jak największego grona osób. Tak jest. Moi drodzy, powoli kończymy ten odcinek. Chcemy jeszcze dodać, że tutaj na tym forum bankowym rozmawialiśmy, no nie chcę powiedzieć, że z prezesem albo wiceprezesem każdego polskiego banku, ale z większością na pewno. Ludzie przyzwyczajają się do naszych twarzy. Tak, nie tylko z przedstawicielami bankowości czy ubezpieczeń, ale również z przedstawicielami rządu, można powiedzieć, rozmawialiśmy i to... Z ministrami, tak. Było... bardzo owocne i ciekawe rozmowy. Tak, także działamy, nie odpuszczamy, walczymy. No i co? I myślę, że możemy zakończyć naszymi okrzykami. Chyba. BCK, Bitcoin ciągle królem. No i KNF, w takim miejscu jestem, Kanga na fali. Wszystkiego dobrego. Ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Dzięki. Cześć.
pewnego spisku Maciej Grzegorczyk wszedł nam w kadr. To Ale tylko, to tylko dowód, że tak. nadajemy tutaj Prawie na żywo. Prawie na żywo, tak. Kamil. Ale przynajmniej jesz, bo my nie jemy. Dobra. Możemy już pójść jeść? Dobra.